Od dłuższego czasu Audi ma w swojej ofercie Audi Q8 e-trona, wcześniej zwanego po prostu e-tronem. Kilka lat temu wprowadziło też na rynek Audi Q4, takiego bardziej kompaktowego elektrycznego SUV-a. I wiecie co stwierdziło? Stwierdziło, że to za mało SUV-ów i za mało elektryków. I dlatego pokazało trzeciego elektrycznego SUV-a. I to jego pierwszy test w Polsce, a może nawet w Europie. Taki porządny test. Meine Damen und Herren, podobno zupełnie nowa elektryczna jakość na rynku. Podobno Audi Q6 e-tron. No więc po co Audi kolejny elektryczny SUV? Mówią, że to jest coś zupełnie innego niż Q4 i Q8, ponieważ auto jest większe niż kompaktowa Q4, ale mniejsze niż luksusowa Q8 e-tron. I jak spojrzymy na wymiary, to od Q8 jest tylko 13 cm krótszy, ma dokładnie 4,77 m. Szerokość jest dokładnie taka jak w Q8 e-tronie. Wysokość 1,5 cm więcej niż w Q8, rozstaw osi to 2,9 metra, nie wiem ile ma Q8 e-tron. Ale to, co w tym samochodzie ma być wyjątkowe, podobno to Das ist neue Vorsprung durch Technik. Kompletnie neue, ponieważ jest tutaj kompletnie neue platforma, na której zbudowano Q6. Platforma PPE. Premium Platform Electric, czy tam Platform Premium Electric. Ale ta nowa platforma ma przede wszystkim oznaczać znacznie lepszą wydajność samochodu, ponieważ na przykład silniki na przedniej i na tylnej osi mają o 30% mniejsze rozmiary, potrzebują o 30% mniej przestrzeni montażowej, a jednocześnie są 20% lżejsze. Po drugie, mamy tutaj architekturę 800 V, ale nie taką jak na przykład w Kii albo w dotychczasowych e-tronach, gdzie mieliśmy 800 V, a jak chcieliśmy naładować samochód z ładowarki 400 V, to była tam przetwornica, która zmieniała to napięcie. Tutaj nie ma przetwornicy, co ma ograniczyć masę samochodu. Są tutaj dwa pakiety baterii połączonych szeregowo, które mają po 400 V. Jaką ma to zaletę? Ma taką, że ogranicza to tę masę, ponieważ nie ma porządnej, dużej przetwornicy, ale jest też wada tego rozwiązania, bo jak podłączycie do ładowarki 400 V, to możecie z maksymalną mocą 135 kW się ładować, gdzie normalnie samochody, na przykład nawet w grupie Volkswagena, które mają 400V instalacje, ładują się z mocą około nawet 170 kW. Więc tu jest ta moc ograniczona, ale też zaleta jest taka, że jak podłączacie do ładowarki 800V, to maksymalna moc ładowania wynosi 270 kW. I teraz tak, baterię umieszczono oczywiście tutaj, jak w każdym elektryku, pod spodem i jest bardzo duża, bo ma 100 kWh pojemności brutto, 94,9 dokładnie pojemności netto. Dwa gniazda ładowania mamy, ponieważ jedno gniazdo ładowania mamy tutaj. I to jest największy przerost formy nad treścią w tym samochodzie, ponieważ to się elektrycznie otwiera. Tu mamy tego CCS-a, którym możemy się 270 V ładować. Podobno 10 minut ładowania wystarczy, żebyśmy zyskali zasięg na poziomie 250 km, a w 21 minut naładuje się od 10 do 80%. Natomiast no, to, że tutaj jest dodatkowy silnik elektryczny, i z drugiej strony przy klapce jest drugi silnik elektryczny, to naprawdę jest gruby przerost formy nad treścią. W domu, jak sobie ładujecie e-trona, to maksymalna moc ładowania to jest 11 kW i takie ładowanie potrwa około 8,5 godziny. Całkiem przyzwoicie, bo przez noc zdążycie naładować baterię od 0 do 100%. Co ciekawe, tę ładowarkę pokładową razem z falownikiem i razem nawet z nagrzewnicą baterii zmieszczono w jednym module i umocowano tutaj przed tylną osią, jest bardziej kompaktowa i znowu lżejsza. Oszczędzono kilogramy po to, żeby można było zainstalować sobie dwa silniczki elektryczne w klapkach. Nie, ja mam teraz Snickers. Silniki. No więc ich nie zobaczymy oczywiście, bo są tam ukryte pomiędzy osiami, ale wiemy, że razem dwa mają 388 koni mechanicznych. Przy czym ten z przodu generuje jakieś 275 Nm, a ten z tyłu aż 580. I różnią się między sobą, ponieważ ten z przodu jest asynchroniczny, a ten synchroniczny. Po co takie rozwiązanie? Silnik asynchroniczny jest tańszy w budowie, to jest raz. Dwa, ma mniejszą gęstość energii, czyli jest słabszy i ma mniejszą wydajność, ale ma też pewną zaletę, mianowicie
Całkowicie można go odłączyć i nie stawia absolutnie żadnych oporów, kiedy jedziemy i napędzamy się tylko tylnym silnikiem. Czyli możemy uznać, że ten silnik jest silnikiem pomocniczym. W momencie, kiedy jedziemy normalnie Audi Q6 e-tron, to jest to samochód tylnonapędowy, silnik ten z przodu nie pracuje, ale też nie stawia oporów. Tutaj natomiast jest silnik synchroniczny, droższy w budowie, ale jest pozbawiony tej wady, po pierwsze delikatnego opóźnienia w momencie, kiedy naciskacie na pedał gazu, to silnik asynchroniczny ma delikatne opóźnienie, tam to są ułamki sekund, ale mogą odgrywać pewną rolę podczas normalnej, codziennej jazdy. Ten synchroniczny nie ma tej wady. To jest raz, dwa, jest wydajniejszy, jest mocniejszy, ma większą gęstość energii, sprawniejszy, efektywniejszy i dlatego znalazł się tutaj na tylnej osi. Ale zawsze, nawet jak zdejmiecie całkowicie nogę z gazu, to stawia pewne opory. I takie zastosowanie tych silników spowodowało też, że przy mniejszym ustawieniu rekuperacji hamujemy głównie tylnym silnikiem. Głównie on odzyskuje tutaj, już pracując jako generator, energię kinetyczną i zamienia ją w energię elektryczną. Natomiast to miało spowodować to, że to hamowanie rekuperacyjne będzie powodowało mniejsze nurkowanie samochodu. No bo skoro ta oś nie hamuje, a ta, no to rzeczywiście nie mamy takiego efektu, że nas pcha do przodu. Dopiero mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca powoduje, że zaczyna rekuperować także przednia oś, albo w razie konieczności też włączają się fizyczne hamulce, czyli klocki zaczynają przylegać do tarczy. Przejdźmy do stylistyki. Dyplomatycznie powiem tak, jest zachowawcza. Widzimy, że to jest Audi, natomiast nie jest to Audi nowatorskie z designu. O ile rzeczywiście możemy tę architekturę 800V i te wszystkie rozwiązania nazwać nowatorskimi, to w designie nie ma tutaj nic nowatorskiego, natomiast jest parę rzeczy, które po raz pierwszy pojawiły się w Audi. Na przykład przednie reflektory całkowicie oddzielono od świateł dziennych. Tu są główne reflektory w zderzaku, natomiast to są tylko światła do jazdy dziennej. Każdy reflektor ten do jazdy dziennej składa się z 61 diod i ma aż 8 ustawień takiej personalizacji. Ta personalizacja polega na tym, że one inaczej, na 8 różnych sposobów świecą w nocy, ale też na różny sposób są wizualizacje, które Was witają albo żegnają, gdy otwieracie i zamykacie samochód. Natomiast reflektor, tak jak mówię, znajduje się tutaj. Mamy tutaj oczywiście, o, zobaczcie jaki radar, wow! Tutaj, jak widzicie, są żaluzje. To jest żaluzja, która zależnie od tego, jak jedziecie, jaką temperaturę ma akumulator, czy jesteście w trybie efficiency, czy w dynamic. Chociaż to 388 koni to może być dynamit również. To one się albo otwierają, albo zamykają. Jednocześnie tam są też kanały powietrzne do chłodzenia hamulców. One są poprowadzone w ten sposób i tam za kołem się znajdują po to, żeby przy masie 2,5 tony te hamulce miały lepsze chłodzenie i lepszą skuteczność. Ponieważ Audi bardzo lubi światełka, to tutaj też w tych reflektorach i w tej listwie świetlnej, a w zasadzie w lampach, zastosowało 60 diod w każdej. Tu jest 60 i tu jest 60 i one też mają różne animacje, one też mają możliwość personalizacji. Natomiast oprócz tego, że to fajnie wygląda, to też pełni tutaj funkcję bezpieczeństwa, ponieważ kiedy samochód na przykład widzi poprzez radary, że stoi na poboczu jakieś auto, i ma przed sobą, a w zasadzie za sobą trójkąt ostrzegawczy, to tutaj w tym miejscu, tu gdzie są te diody, też wyświetla się trójkąt ostrzegawczy. Jak samochód stoi zaparkowany na poboczu, a kierowca chce otworzyć drzwi, a z tyłu nadjeżdża rower, to ten rowerzysta jest również takim znakiem ostrzegawczy, tutaj ostrzegany, uwaga, kierowca za chwilę może otworzyć drzwi. No i oczywiście funkcja dojeżdżania też działa, czyli jak podjeżdża tutaj samochód za blisko, to te reflektory, te lampy tylne wyświetlają mu informację: uważaj, za szybko podjeżdżasz, zaraz możesz zaparkować mi w tyłku. Z ciekawostek, dużo tutaj jest recyklingu. Cały dach został zrobiony ze złomu. Naprawdę, ze stalowego złomu. Na całej budzie jest 15% takiego złomu stalowego. I plastikowych elementów na zewnątrz też jest dużo pochodzących z recyklingu, choćby to podszybie jest całe zrobione z plastiku pochodzącego z naszych koszy na śmieci. Bagażnik. Skromny niestety, ale wreszcie jest frank. I tak naprawdę jak na przedni frank to wcale nie jest taki skromny, bo zobaczcie, tak wygląda jeden wrzucony tutaj kabelek
swoją drogą taki do siły, pozwalający ładować z mocą 11 kW. I zobaczcie, tutaj tego miejsca jest sporo. No jest to plastikowe, fajnie by było, jakby było wyłożone jakąś wykładziną, gdzie by nam to wszystko nie latało i nie rysowało tego plastiku. Ale czy zakupy, czy mniejszy plecak, czy nawet może walizka kabinowa po prostu tutaj wejdą. Więc jeżeli chcecie wozić jakieś drobniejsze graty, to te 64 litry zdecydowanie bez problemu je pomieszczą. Ale ma też taki bagażnik z prawdziwego zdarzenia, Q6 e-tron. I ten bagażnik mieści 524 litry, więc razem tych litrów przód i tył mają 590. I po pierwsze wygląda na naprawdę głęboki, bo zobaczcie, tutaj dopiero jest szczyt oparć foteli. Wygląda na foremny. Faktycznie wygląda na 500 parę litrów. W dodatku tutaj ma bardzo sprytny schowek, w którym możecie sobie schować choćby roletę, tylko nigdy kurna nie wiem jak ją wyjąć właśnie. No ale o kurna, jest! Lenarku, co my byśmy bez Ciebie zrobili? No to takie mało praktyczne, szczerze mówiąc, bo najpierw musicie to wysunąć, potem to musicie wsunąć. No ale jest, i za to zobaczcie, jeszcze tam są jakieś schowki głębsze pod tym. Tu jest na przykład siateczka, tam jest cięgno do otwierania awaryjnego klapki. Więc w tej sprytnej przegrodzie tutaj pod podłogą bagażnika mamy nie tylko roletkę, ale znowu mamy kolejny głębszy schowek na przykład na kable, jeżeli nie chcecie ich wozić tam z przodu. Chociaż ja polecałbym z przodu, bo na przykład jak macie załadowany bagażnik i najpierw potrzebujecie kabla, to musicie wypakować go i dopiero stąd wyjąć kabel, więc ich naturalne miejsce to jest tam z przodu. No i oczywiście wzmacniacz do systemu audio, bo w naszym przypadku mamy tutaj banga, ganga, banga, i mamy sporo przestrzeni. Szkoda, że nie jest to rozwiązane tak jak na przykład w A6, że ta roleta, jak otwieramy bagażnik, to jechałaby nam na prowadnicach tutaj na przykład do góry, jeszcze ułatwiając dostęp do tego bagażnika. No ale wszystkiego mieć nie można i tak jest naprawdę nieźle. Nieźle, że mamy tutaj cięgienka do składania kanapy. Fajnie, że ta kanapa składa się w takich proporcjach, jak lubimy, 40-20-40, bo to oznacza, że sam środek możemy złożyć, przewozić dłuższe przedmioty i na przykład z nartami w 4 osoby sobie jechać na narty. A możemy go sobie obniżyć, naszą wersję, o 5 cm aż i zobaczcie, jak ona się obniży, jak nisko jest próg załadunkowy. W standardzie Q6 e-tron ma zawieszenie na stalowych, tradycyjnych sprężynach, ale tutaj w naszym egzemplarzu jest pneumatyka i więcej o działaniu tej pneumatyki powiem Wam podczas jazdy. Natomiast różnica wysokości pomiędzy minimalną a maksymalną to jest aż 7,5-8 cm. Teraz w takim położeniu on może być tylko na postoju w momencie, kiedy chcecie go załadować, ale no zobaczcie, no jak naprawdę jak w kombiaku wówczas jest niski ten próg załadunkowy i to duży plus. To jest duży plus tego bagażnika. To, że on jest głęboki. Mimo, że tam znalazło się miejsce na graty, to jeszcze możemy w pionie postawić dwie duże walizki i zobaczcie, roletkę sobie zasuwamy. Cyk. No właśnie. O, dobra, jest. I zobaczcie, jeszcze tam mamy miejsce na trzecią dużą walizkę, de facto, spokojnie. Mało tego. Tam z tyłu, za tą walizką jeszcze jest miejsce na jakieś plecaki na przykład. Minus za delikatnie pochyłą w tym miejscu podłogę, ale to jest efekt po pierwsze wzmocnienia, a po drugie tego, że właśnie tam schowano ten cały kompaktowy moduł łączący w sobie ładowarkę pokładową, falownik i nagrzewnicę baterii. Ale i tak jest naprawdę w cholerę praktycznie. Nawet jeszcze tutaj zostaje nam trochę miejsca. Więc wierzę, że po zdemontowaniu tego i postawienia walizek w ten sposób jeszcze zamknie nam się klapa i owszem, nic nie będziemy do tyłu widzieli przez wsteczne lusterko, ale jeszcze dwie takie walizki włożymy, duże. Najpierw se ustawimy fotel pasażera tutaj z przodu, tak żeby było wygodnie. No jest wygodnie, proszę bardzo. Mam miejsce na kolana, mam miejsce na stopy, mogę tak jechać sobie w dłuższą trasę, mogę sobie pod uda wysunąć, mogę sobie zrobić kołyskę. O, i teraz to już w ogóle super. I teraz mogę się tutaj bawić wszystkim, ponieważ Audi po raz pierwszy ma ekran, dodatkowy wyświetlacz przed pasażerem. Te są też zupełnie nowe, są zakrzywione, jak pewnie dobrze widzicie z tej perspektywy. Ten ma prawie 15 cali, ten ma ponad 12 cali. Mają zupełnie nowe interfejsy, do tego potem wrócimy i oprócz nich pojawił się jeszcze jeden trzeci przed pasażerem. Po co? Po to, żeby sobie pasażer mógł
sprawdzać, która jest godzina, jaka jest data, jaki jest poziom naładowania baterii, żeby się bardziej zestresować po prostu. 91%, ty Marian, szybciej do ładowarki. Ale można też sobie sterować multimediami stąd. Można wprowadzić do nawigacji dane. W zasadzie jest tutaj wszystko to, co tutaj jest w tym centralnym ekranie, łącznie z tym, że możecie sobie odpalić na przykład, proszę bardzo, YouTube'a. O, jakiś słodki kotek! Dobrze, co oprócz tego? No oczywiście nawigacja, stacje radiowe, można sobie ustawienia samochodu nawet zmieniać, ale tylko w ograniczonym zakresie, jak nam dźwięk na przykład nie odpowiada. Po co to wszystko? No rozumiem zastosowanie na przykład rzeczywiście aplikacji, które jeszcze dodatkowo można sobie ściągać tutaj, czyli YouTube'a, czy Spotify'a, czy innych serwisów streamingowych, no bo sobie pasażer jedzie i rzeczywiście ma to większe niż standardowy telefon, czy niż tablet i sobie po prostu ogląda w czasie jazdy. No a po drugie, nawet jeżeli poprosi Was kierowca, weźcie, no wprowadźcie w nawigację towarzyszu podróży taki i taki punkt, to będzie to dużo łatwiejsze. Ale kierowca wcale nie musi korzystać z pomocy pasażera do takich rzeczy, ponieważ teraz w Audi może zrobić tak. Hej Audi! Witam, jak mogę pomóc? Prowadź mnie na kebab do Berlina. Fatih Servet in Berlin. Czy chcesz rozpocząć prowadzenie do celu? Tak, poproszę. Otwórz szybę kierowcy. To wolno tylko kierowcy. Jako pasażer możesz otwierać tylko własne okno. Widzicie? Zrozumiała, że siedzę na fotelu pasażera i nie mogę otworzyć kierowcy okna. Bardzo mądra. Tam siedziałem przed chwilą wygodnie i tutaj, jak na samochód, który ma 4,80 metra długości i rozstaw 2,9 metra osi, to jest naprawdę nieźle. Może nie jest tak przestrzennie jak w Q8 e-tron, ale też nie ma dramatu. To, co mnie drażni, to jak wkładam tam stopy, to po pierwsze nie mam zbyt dużo miejsca, mam, ale w niektórych samochodach jest lepiej. Ale gorzej, że czuję pod tymi stopami prawdopodobnie nawiew, który tam jest ukryty. Tak, dokładnie. Więc tutaj mam taki delikatny dyskomfort. Na kolana tego miejsca no tyle, ile widzicie. Tutaj są takie wgłębienia w fotelach, prawdopodobnie celowo zrobione po to, żebyście właśnie na te kolana jeszcze więcej mieli miejsca, szczególnie przy jakimś hamowaniu. Zwrócić trzeba uwagę na to, że przed chwilą ja tam siedziałem, a niski nie jestem, więc faktycznie przy pasażerze z przodu, który ma 1,80 m, tego miejsca byłoby tutaj jeszcze więcej. Fajne wyprofilowanie kanapy. Nic tutaj się niestety nie przesuwa, nic się nie pochyla, nie wyregulujecie sobie tego oparcia. Na szczęście standardowo jest w bardzo dobrym kącie ustawione. To jest raz. Dwa, jest wysokie, bo zobaczcie, tutaj nawet ja barki mam wysoko, a oparcie też jest w dobrym miejscu. Mamy ogrzewanie skrajnych tylnych foteli, trzecią strefę klimatyzacji, gdzie możemy ustawić sobie tylko temperaturę mocy nawiewu, już nie, nim się steruje tam z przodu. Tu są dwa gniazda USB-C, tutaj są nawiewy, w boczkach nawiewów nie ma, są lampeczki do czytania, jak jedziecie, a nawet uchwyty do zamocowania akcesoryjnej siatki, gdybyście chcieli przewieźć większe gabaryty tutaj z tyłu. Jest podłokietnik z otwartymi otworami na kubki. My wolimy, jak to jest wysuwane, jak podłokietnik jest pełny. I generalnie spoko. Niestety niespoko jest miejsce tutaj na nogi dla trzeciego pasażera ewentualnie, bo nie ma tego miejsca na nogi. Garb tu jest tylko delikatny, bardzo mały. Można powiedzieć w zasadzie, że jest płasko, no ale tutaj przydałoby się choćby jakieś takie wgłębienie w tej konsoli środkowej z przodu, żeby można było normalnie postawić stopy, no bo tak to trzeba siedzieć ze stopami po bokach. To, co wszyscy nazywają alcantarą, a Audi nazywa mikrofibrą, jest przyjemne w dotyku, ładne są te przeszycia, to jest miękkie tutaj. To są takie niuanse, które drażnią. Zobaczcie, to wszystko ładne, ten plastik też fajny, a ten plastik wygląda po prostu fatalnie. Więc są takie drobne detale, które trochę wkurzają. Można mieć zastrzeżenia na przykład do jakości tej skóry. Oczywiście skóry już sztucznej, bo ona nawet koło krowy prawdziwej nie leżała, tylko leżała raczej koło kosza na śmieci i została przetworzona. To jest wegańska skóra tak zwana. Fajna jest ta mikrofibra tu na fotelach, ładne ma te rąby fajne. I wygląda to ładnie, no ale jak zaczynacie się temu bliżej przyglądać, no to niestety pod względem jakości wykonania bliżej temu autu do Q4 niż do Q8. Ogólne takie wrażenie jest, jakby trochę z tej jakości, jaką znamy z innych, droższych modeli Audi, zrezygnowano. I widać to właśnie, tak jak mówię, po takich detalach jak ten plastik, po tych niektórych gumowych, miękkich elementach i ogólne takie odczucie.
panuje. Na przykład, zobaczcie, dwa centralne ekrany tutaj, nie? Nic nie trzeszczy, ale delikatnie się chwieją. Fajną rzecz Wam pokażę. Wystarczy, że wsiądziecie, samochód wyczuje, że zamknęliście drzwi, siedzicie w fotelu, sam się uruchamia. Już nie trzeba naciskać przycisku start-stop. Bardzo fajne rozwiązanie. Wszystko już chodzi tak, jak chodzić powinno w aucie odpalonym. A tą nawigację sobie możemy już chyba wyłączyć, nie? Rozmawialiśmy już o cyfrowych zegarach, które są zupełnie nowe, mają nowy interfejs. Nowy interfejs ma też cały multimedialny sprzęt tutaj, ten 15-calowy. I muszę przyznać, że pomimo, że jest nowy, to jest bardzo przejrzysty, czytelny. Opcji, jak tutaj wsiadłem, to mówię na początku, Jezus Maria, co byście w tym Audi zrobili? Przecież tu znowu się można w tym wszystkim pogubić, tu jest tyle możliwości ustawień, tyle menu do podmenu, że to można zwariować. Ale po chwili naprawdę okazało się, że to wszystko można sobie tutaj bardzo intuicyjnie poukładać. Po pierwsze, to są ikonki szybkiego dostępu i zobaczcie, przytrzymuję tą ikonkę, bo chciałbym ją mieć tutaj i od razu zamieniają się miejscami. Tutaj to, co mam, też mogę sobie wyświetlać w różny sposób. To jest taki ekran domowy, ale na przykład nie chcę mieć tutaj Apple CarPlaya, tylko chcę mieć, powiedzmy, zegarek. To mam tutaj zegarek. Jak nie chcę mieć zegarka, to sobie wybieram inną treść. Niech to, powiedzmy, będzie, co tutaj to może być? Telefon, lista połączeń, telefon ulubione, Drive Select już mamy, więc nie może być odtwarzacza. Tutaj treść jest już wyświetlana, bo wyświetla tę treść gdzieś indziej. No właśnie, bo sobie na przykład tak, ładowanie, czyli pokazuje nam tutaj zasięg. Jak sobie w to wejdziemy, to wygląda to tak, jak wracamy do domku, to możemy sobie na przykład tę treść przenieść tutaj, żebyśmy ładowanie mieli po tej stronie. Tutaj mamy tryby jazdy. Jeżeli nie chcemy mieć tutaj trybów jazdy, można też całkowicie usunąć sobie niektóre z tych kafelków i mieć na przykład dwa. Tutaj taki większy, a tutaj taki mniejszy. Oprócz tego ekranu, który sobie możemy dowolnie ustawiać, te klocuszki, to mamy też inne ekrany. Proszę, też taki na przykład mamy ekran i na nim też możemy sobie wybrać treść, jaka nam odpowiada. Tutaj to samo, jeżeli nam nie odpowiada mapa, to też możemy mieć zupełnie inną treść. Więc możliwości ustawień tego wszystkiego jest tutaj naprawdę mnóstwo. Jak chcemy dostać się do głębszych menu, to mamy tutaj, proszę, na przykład połączenia, dźwięk, wyświetlacz, różne ustawienia. Naciskamy tylko wtyczkę i mamy dostęp do ładowania, czasów odjazdu, szybkiego ładowania, miejsc ładowania. Okazuje się, że można zrobić taki system, który na pierwszy rzut oka będzie wyglądał na skomplikowany, ale jak to wszystko sobie poustawiacie po swojemu i skonfigurujecie, to do większości funkcji już nigdy nie będziecie zaglądali i korzystali wtedy tylko z tych skrótów, które tutaj macie. O, tutaj są użytkownicy, których też można sobie zmieniać na przykład. My zostajemy przy Audi. Klimatyzacja też całkiem nieźle się steruje. Nadal wolałbym, żeby to był panel klasyczny, no ale czasy takie, że podobno wymagają tego klienci. Na szczęście łatwo trafić, łatwo zmienić. Nawet jak w auto wchodzicie tutaj, to proszę bardzo, macie łagodny, macie średni, macie intensywny. Tutaj jak nie siedzi nikt na fotelu pasażera, to domyślnie jest wyłączona, ale jak klikniecie, to możecie ją sobie włączyć, a jak chcecie mieć szersze ustawienia klimatyzacji, to proszę bardzo. Klikacie tylko tutaj jeden przycisk i wszystko Wam się tutaj wyświetla. Plus za to, że dosyć szybko to działa i klimatyzacja postojowa nawet, o proszę bardzo, i możecie sobie ustawić. Klimatyzacja z tyłu pojazdu też sterujecie sobie. Asystent komfortu, ogrzewanie stóp. No jest tych ustawień tutaj naprawdę co niemiara. Przyciski fizyczne to w zasadzie są tylko te tutaj i też trudno nazwać je przyciskami fizycznymi, bo znowu są haptyczne. Czyli jak wejdziecie sobie w Drive Select, to możecie sobie wybierać tutaj, w którym trybie chcecie jechać. Tryb komfort to jest ten tryb taki zasadniczy, podstawowy. Oprócz tego wyłączanie kontroli trakcji, oprócz tego asystenci jazdy, proszę, tylko cykacie sobie i sobie od razu jesteście w asystentach jazdy. No i kamery parkowania. To jest niestety słabsza część, jeżeli tak mogę powiedzieć, samochodu, ponieważ fatalną mają jakość. Zobaczcie, to jest kamerka w umytym samochodzie, w miejscu, gdzie nie pada wprost na nią światło słoneczne, tylko w miejscu, gdzie światło świeci do przodu, czyli oświetla nam to miejsce. Fatalna jakość. Przecież to wygląda jak kamerka z pierwszego iPhone'a.
Zanim jeszcze ruszymy, to chciałem pokazać Wam head-up, bo o ile fatalne ma kamery, te 360 stopni, to head-up ma zajebisty. Żeby pokazać Wam jego możliwości, to wystarczy, że włączę tryb demo. Oprócz tego, że wskazuje oczywiście prędkość, oprócz tego, że wskazuje znaki drogowe, jakie są, ograniczenia prędkości, to pokazuje Wam całą trasę, ma rozszerzoną rzeczywistość, pokazuje ronda, pokazuje, kiedy opuszczacie pas ruchu, a nawet ma gry. Jak na przykład się ładujecie, to możecie sobie włączyć jedną z dwóch gier, wahadłowiec albo squash 3D i w momencie, kiedy naciskacie gaz i pedał hamulca albo łopatki przy kierownicy, to sterujecie tymi grami. O, widzicie, teraz pokazuje adaptacyjny tempomat jazdy, ale ma nawet taką funkcję, że do 200 metrów przed samochodem potrafi Wam pokazać, który pas powinniście zająć, żeby zjechać na przykład z ronda. Albo z Apple CarPlaya zaczął wreszcie wyświetlać wskazania. Nie pełną mapę, tylko jeżeli macie włączoną Google Maps w Apple CarPlayu, to wyświetlacz ten cyfrowy i head-up pokazują Wam, gdzie skręcić, gdzie jechać, czyli strzałki kierunkowe. Już skoro jesteśmy przy nowinkach technicznych, to miejmy za sobą jeszcze to, czyli Banga & Olufsena, bo ma tutaj 19 głośników, ale po 2 z nich wbudowano tutaj w zagłówki. I też jak jedziecie i włączoną macie fabryczną nawigację, to fajne jest to, że dźwięk z tej nawigacji, komendy głosowe płyną wyłącznie z tych zagłówków. To taki bajerek. No a gra po prostu jak Banga Gamba Gamba, Ganga Bang Olufsen. Po prostu porządnie. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o takie nowinki techniczne. A nie, przepraszam, jeszcze tu jest taki długi pasek LED, jak teraz są w Mercedesach. I on, zobaczcie, na przykład wyświetla Wam kierunkowskazy. W prawo skręcacie, tam jest zielone, w lewo skręcacie, tu jest zielone. A jak wyłączycie kierunkowskaz i zaczynacie zwiększać temperaturę, nie, to nie wyświetla, powinien wyświetlać, ale nie wyświetla. Czyli to są takie wskazania z systemów bezpieczeństwa. Pneumatyka. Pneumatyka bardzo pomaga temu autu, naprawdę. To, jak ono wybiera nierówności w takim ustawieniu, jakie teraz mamy efficiency, czyli bardziej komfortowym, to jest petarda. W ogóle mistrzostwo. I cicho pracuje to zawieszenie i nie niweluje tutaj na tej drodze z płyt absolutnie wszystko. Wszystko świetnie, jest bardzo komfortowo. Ta pneumatyka oczywiście jest też połączona z trybami jazdy. W momencie, kiedy jedziemy w trybie efficiency, to po przekroczeniu 110 km na godzinę obniża się całe zawieszenie aż o 3 cm, po to, żeby zminimalizować opory powietrza, żeby ono jak najłagodniej przepływało przez samochód. W trybie komfortowym też się obniża, ale tylko o 2 cm powyżej 120 km na godzinę. I jak sobie wrzucamy tryb Dynamic, to od razu się obniżamy o 20 cm. Czyli można powiedzieć, że ten Dynamic robi się tam też z automatu po przekroczeniu określonych prędkości na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu. Oczywiście robi się tylko zawieszeniowo, bo ma to też wpływ na działanie silników, działanie pedału gazu, wspomaganie kierownicy i tak dalej, wszystkie te tryby. Oprócz ich wszystkich jest jeszcze tryb Balanced. O, i tutaj Wam pokazuję, jak bardzo podnosi względem poziomu zerowego zawieszenie albo jakie obniża. No i możecie jeszcze sobie zrobić Individual. No i mamy też Offroad, który jeszcze dodatkowo o 4,5 cm podniesie nam samochód, jak zjedziemy z utwardzonej drogi. Zasięg, bo o zasięgu jeszcze nie mówiliśmy. No więc według Audi te 95 kWh baterii w połączeniu z tymi bardziej efektywnymi silnikami i wszystkimi innymi rozwiązaniami zaowocowało zasięgiem na poziomie 625 km. Oczywiście według WLTP i oczywiście w laboratoryjnych warunkach i to takich bardzo optymalnych dla elektryka, czyli temperatura około 20 stopni. Jak to będzie w rzeczywistości? Będziecie się mogli przekonać w naszej specjalnej serii, więc będą odcinki z tym samochodem w roli głównej, gdzie sprawdzimy jego zużycie energii bardzo dokładnie i w uczciwy sposób, bo nie będziemy i nie zamierzamy autostradą, gdzie jest ograniczenie do 140, jechać za tirami 90 na godzinę. Wpływ na ten zasięg ma nie tylko duży akumulator, nie tylko poprawiona efektywność i sprawność tych silników, ale też poprawiona zdecydowanie rekuperacja. Już mówiłem, że jak samochód hamuje delikatnie, to hamuje głównie tylnym silnikiem, ale ustawień tej rekuperacji jest tutaj de facto kilka. Ja najbardziej lubię korzystać z takiego ustawienia, które nazywa się rekuperacja automatyczna. O, w ten sposób. Tutaj
Jak ją sobie włączę, to samochód sam czuje, ile tej rekuperacji ma używać. Na przykład, jak jadę sobie i przede mną pojawia się samochód i zdejmuję nogę z pedału gazu, to zaczyna hamować mocniej. Jak jadę i przede mną nikogo nie ma i zdejmuję nogę z pedału gazu, to samochód się toczy, jakby był na biegu jałowym. Co więcej, współpracuje ta rekuperacja wtedy na przykład z nawigacją i z GPS-em. Więc jak teraz zobaczcie, widzi ograniczenie prędkości, że będzie się zbliżało i zdejmuje nogę z pedału gazu, to już zaczyna wytracać prędkość do tych 60 km na godzinę. Delikatnie wytraca, o tu widać, że wytraca i przestaje wytracać. Więc działa to naprawdę fajnie. Do ronda teraz dojeżdżamy. Zobaczcie, jadę troszkę bystrzej, dojeżdżam do ronda i nie zrozumiała, że jest rondo. Jeszcze go nie ma w GPS-ie. Co jeżeli nie lubicie rekuperacji automatycznej? Każde delikatne położenie gazu na pedale hamulca to też jest włączenie rekuperacji. Ale oprócz tego możecie sterować ją sobie łopatkami. Tutaj się pojawia taka bateryjka i to jest maksymalny odzysk i to jest naprawdę już takie mocniejsze hamowanie odczuwalne. I to jest hamowanie praktycznie do zera. Natomiast po każdym kolejnym przyspieszeniu, położeniu nogi na pedale gazu, ta rekuperacja, ta forma rekuperacji się wyłącza. Teraz zdejmuję nogę z pedału gazu i ona nie działa. Ten zielony prostokącik tutaj jest pusty. Dopiero w momencie, kiedy minus na łopatce naciskam, to zaczyna rekuperować. Więc są tak na dobrą sprawę 3 poziomy tej rekuperacji przy łopatkach. Rekuperacja automatyczna i jeszcze jedna rekuperacja. Jak przesunę wybierak zmiany biegów do tyłu, to pojawia mi się zamiast D, B. I wtedy to jest najmocniejsza rekuperacja. I to naprawdę czujecie, to jest do zatrzymania, to jest tak jak w samochodach one pedal. I faktycznie możecie się tutaj wreszcie zatrzymać. Do tej pory w Audi było tak, że nawet jak wrzuciliście B, to ta końcowa faza hamowania musiała się odbywać przy pomocy hamulca nożnego. Teraz już wyhamuje Was do samego końca i ja to akurat lubię, mam taki nawyk z Tesli. Kiedyś jak jeździłem BMW i3, to też to tak działało. W zasadzie nie używam w ogóle hamulca fizycznego do hamowania elektrykami, które mają one pedal. Teraz zobaczmy, jakie będzie zużycie energii w momencie, kiedy pojedziemy sobie 120 na godzinę, bo przecież takimi prędkościami się podróżuje po drogach ekspresowych. Zresetowane. Bardzo dobrze jest wyciszony, jeżeli chodzi o szumy wiatru. Rewelacyjnie. Silnika w ogóle nie słychać. Wydechu też nie, to wiadomo. Ale oprócz tego naprawdę świetnie jest od szumów wiatru wyciszony. To jest raz. Dwa, nawet nieźle od podłoża. Chociaż tutaj jedziemy akurat po betonowych płytach i jest je słychać. Przed chwilą jechaliśmy po asfalcie i zdecydowanie te szumy toczących się opon były mniejsze. Zaraz znowu wjedziemy na asfalt. Mamy 115. Przyspieszamy. I zobaczycie, że jest cichuteńko. 120 na godzinę. I proszę, uwaga, 3-4. Naprawdę, wyciszenie, duży plus. Przynajmniej przy takiej prędkości. Nie wiem, jak to będzie, jak pojedziecie do Niemiec i będziecie chcieli jechać 180 na godzinę. Zapewne będzie głośno, ale na szczęście wówczas przy takiej prędkości Wasze uszy często będą odpoczywały podczas ładowania. No więc tak to się przedstawia na naszym testowym odcinku. 18,5 kWh, średnia prędkość 120 na godzinę, było tam jedno delikatne hamowanie, jedno przyspieszenie. Teraz troszeczkę urosło, 18,8, dobra, przyjmijmy, że to będzie 19 kWh. To nawet jeżeli mamy 19 kWh, to teraz spadło 18,8. Dobra, przyjmijmy, że to będzie 19 kWh przy 120 km na godzinę. To też robicie, słuchajcie, przy tej prędkości 500 km na jednym ładowaniu baterii. Uważam, że już są to bardzo przyzwoite wyniki. Jak możemy 500 przejechać elektrykiem, ekspresówką jadąc 120. Dzisiaj jeszcze mocno nam chodzi dosyć klimatyzacja, bo mamy 27,5 stopnia. Niemniej lepiej, jeżeli chodzi klimatyzacja, niż gdyby miało
działać ogrzewanie. Innymi słowy, elektryki lepiej znoszą wysokie temperatury, czyli jak jedziemy sobie 30 i jest 30 stopni, niż niskie temperatury. Lepiej, żeby on go miał schłodzić do 20 stopni, niż nagrzać z 10 do 20. No to teraz czas na jeszcze jeden sprawdzian, któremu zawsze poddajemy auta, czyli przyspieszenie 0-100. Według Audi to 5,9 sekundy. Ciut poniżej 6. Naprawdę nieźle. Ła! Ała! Ale nie, to nie tylko dlatego, że takie osiągi, tylko dlatego, że wywaliłem się na rowerze parę dni temu. O kurde! No to nie doszacowało Audi tego samochodu. Zobaczcie. 5,6. O 0,3 lepiej niż podaje fabryka. Kurna, zaprzeć się muszę, bo znowu zaboli. Czego ja dla Was nie robię, jak się poświęcam. Launch control uaktywniony. O, teraz byłem przygotowany i poszło lepiej. Ale jest takie mocniejsze rąbnięcie. W trybie Dynamic, w takim jak teraz jedziemy, rekuperacja domyślnie działa na pierwszym poziomie. Czyli zawsze jak zdejmiecie nogę z gazu, trochę odzyskuje, nie musi być włączona automatyczna, nawet chyba nie jest i nie trzeba łopatkami sterować. Bardzo ładnie teraz też było, wynik ciut gorszy, czyli 5,81, ale i tak lepszy niż podaje producent. Przypominam, pierwszy pomiar mieliśmy 5,6, drugi 5,8, możemy zrobić średnią 5,7 i tak jest super względem tego, co oni podają. Naprawdę nieźle. Powiem Wam, że czuć pewnego rodzaju przełom w tym samochodzie, jeżeli chodzi o Audi. Do tej pory przez wiele lat każde kolejne było podobne do poprzedniego, nie tylko pod względem stylistyki, ale też rozwiązań. To wnosi zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o multimedia, obsługę. Idzie do przodu, to jest kilka kroków przed tymi dotychczasowymi Audi. Nie chodzi już tylko o takie bariery jak ten ekran przed pasażerem, tylko generalnie o wszystkie rozwiązania, które tutaj mamy. Czuć też przepaść pomiędzy technologią elektryczną, którą mamy w tym samochodzie, a którą mieliśmy na przykład w Q8 e-tron, a nawet którą mamy w e-tronie GT. To jest i większy zasięg, to jest i przyjemniejsze prowadzenie. Naprawdę zaskakująco fajnie się prowadzi. Bardzo dobrą ma pneumatykę, jeżeli chodzi o zawieszenie w tym samochodzie. Fajny układ kierowniczy. Czuć, że te silniczki są spontaniczne, fajne. Te rozwiązania, to, że jest jeden z silnika synchroniczny, drugi synchroniczny, ta moc ładowania, krzywą podobno bardzo poprawiono. To, że te baterie są w układzie 400 V szeregowo ustawione i można było zminimalizować ilość osprzętu. Pojawił się frank z przodu. Dopracowany elektryk po prostu. Dodatkowo z bardzo sporym bagażnikiem mimo 4,8 metra długości, czyli wcale nie jest wielkie. Wystarczająco dużo miejsca na tylnej kanapie, fajnie tutaj z przodu, komfortowo, cicho. Naprawdę fajne auto, jak się patrzy. Jeżeli zasięgi się potwierdzą i dobra, no nie będzie to 625 km, ale niech to na takiej trasie do Poznania będzie 350-400 km, to ja będę zadowolony. A nie 250, jak jest na przykład w Q8 e-tronie. To naprawdę będzie już fajnie. To, co największą jest bolączką tego samochodu i co rzuca się w oczy, to jak wsiadacie do niego, to czujecie, że to nie jest już dokładnie ta jakość, jaka jest w Q8 e-tron. Oni zawsze od jakiegoś czasu stosują już takie rozwiązania recyklingowe, a w zasadzie upcyclingowe, czyli recykling, ale po recyklingu te materiały mają być jakości premium. I na przykład w Q8 to zdecydowanie czuć, czy na przykład w e-tronie GT, który też jest w myśl takiej filozofii zrobiony. A tutaj nie ma takiego prestiżu, tak bym powiedział, ten samochód. Głównie przez wzgląd na to, jakie materiały tutaj zastosowano, a raczej jak zrobione jest całe wnętrze. I to jest największa skaza na wizerunku Q6 e-tron. Szczególnie, że kosztuje dosłownie tyle samo prawie, co Q8 e-tron. Więc jeżeli zależy Wam na prestiżu, nie zależy Wam na najnowocześniejszej technologii, zarówno jeżeli chodzi o napęd elektryczny, akumulatory, baterie, silniki, jeżeli nie zależy Wam
na najnowszej technologii, jeżeli chodzi o rozwiązania multimedialne, bezpieczeństwa, HD i tak dalej, to Q8 e-tron. Natomiast jeżeli jesteście w stanie przymknąć oko, mieć trochę mniej prestiżu, troszkę gorzej zrobione to wnętrze, ale mieć wszystkie te najnowocześniejsze rozwiązania, dodatkowo większy zasięg, fajne osiągi, naprawdę dopracowany ten napęd elektryczny, to jest bardzo dobry wybór, bardzo dobry. Obecnie w tej klasie myślę, że jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o elektryczne SUV-y, D-SUV-y.